Co roku jedno jest pewne, że nowa część Call of Duty pojawi się na naszych sprzętach grających. Po świetnym Cold War, który dość wysoko zawiesił poprzeczkę, zdecydowano się na powrót do II wojny światowej. Dość ryzykowne zagranie, bo II wojna światowa przez markę Call of Duty została przemaglowana na wszystkie sposoby. A poprzednia gra wykorzystująca ten konflikt, World War II, notabene wykonany również przez Sledgehammer, uznawany jest za jeden ze słabszych kodów. Choć mnie akurat się podobało. Czy tym razem udało się czymś nas zaskoczyć? Zapraszam na recenzję Call of Duty Vanguard. Zacznijmy od kampanii singlowej, bo jest to rzecz, dla której kolejne części kupuję. Historia skupia się na multinarodowym oddziale specjalnym, który zostaje wysłany do Hamburga, aby zdobyć pewne dane na temat projektu Phoenix. Ekipa zostaje złapana i uwięziona przez Niemców, a następnie jest przesłuchiwana przez Herfrika z Gestapo. Tutaj to nasi dzielni wojacy wspominają, jak to brali udział w różnorakich bitwach i kampaniach. No cóż, kampania jest dziwna. Można by powiedzieć, że to trochę taka historia alternatywna. Sens tworzenia dość dziwacznego oddziału, gdzie znajduje się Australijczyk, Anglik, Amerykanin, Rosjanka jest dość osobliwy, ale mam wrażenie, że twórcom zamiast solidnej kampanii singlowej przyszedł na myśl pomysł, który mieliśmy w dwóch poprzednich Battlefieldach. Pokazać różne fronty w minifabułach, ale aby to spiąć jakąś tam koślawą klamrą jednego oddziału wysłanego na tajną misję. Niestety kampania w pierwszej połowie mocno zawodzi. Pierwsza misja, która ma być eksplozją zachęcającą, aby grać dalej, jest co najmniej dziwaczna. Zaczyna się w pociągu, a w zasadzie dwóch pociągach jadących obok siebie, gdzie nasi komandosi radośnie sobie pomiędzy nimi hasają. Całe szczęście potem gra się rozkręca i w drugiej połowie mamy o wiele lepsze misje. Jak wspomniałem, frontów jest sporo. Będzie bitwa o Stalingrad, gdzie jako kobieta snajper Polina Petrowa zapolujemy na wysokiej rangi oficera. Postać Poliny oczywiście mocno wzorowano na Wasilim Zajcewie. Odwiedzimy Al-Alamein i Tobruk z Australijczykiem Rixem i tutaj, jeśli liczyłeś, że postrzelasz sobie z czołgu, możesz się strogo zawieść. Gra nie daje takiej możliwości, co jest ponownie co najmniej dziwne. Dalej polatamy samolotem nad Midway, czy weźmiemy udział w przenudnej operacji Tonga, która miała wspomagać lądowanie w Normandii. Misje są zróżnicowane i to jest duży plus. Każdy z wojaków trochę inaczej się zachowuje. Polina umie szybko się poruszać i przechodzić pod stołami, ale też dziwacznie wchodzi na ściany, co raczej przypomina jakieś żabie skoki, a nie wspinanie się na mur. Wygląda to dość absurdalnie, ale już tam, jak wspomniałem, to może być historia alternatywna i Polina może mieć jakieś upgrade'owane mięśnie napędzane rosyjską technologią. Niestety po całej kampanii widać, że brakuje pomysłów. Wszystko już było i twórcy nawet nie wysilali się zbytnio, aby zaskoczyć nas czymś nowym i kopiowali z poprzednich części ile się dało. Z uporem maniaka wałkują te same fronty, zamiast skupić się na mniej znanych, nadal bardzo ważnych bitwach. Ileż emocji, jakie szerokie możliwości dałaby obrona Westerplatte. Zamiast tego zdecydowano się na jakiś dziwaczny oddział tylko po to, aby usprawiedliwić obecność na różnych frontach, a i sama historia jest po prostu, chyba mogę nazwać, głupia. Szczególnie gdy dowiemy się, czym jest operacja Phoenix i podznamy motyw głównego bossa. Ale aby być uczciwym, warto wspomnieć, że na przykład misje Poliny w Stalingradzie wypadły bardzo dobrze, również kampania na Pacyfiku jest bardzo dobra i w obu bawiłem się najlepiej ze wszystkich. Singiel też nas nie rozpieści swoją długością. Równiutko 6 godzin, włączając w to obejrzenie niekrótkich kredytów, to wynik, który ciężko nazwać imponującym. Niemniej w kampanii brakuje jakichś epickich wydarzeń. Czegoś, co zapamiętacie na długo. Nawet World War II miał scenę z wykolejeniem pociągu, a tutaj nie potrafię sobie przypomnieć ani jednego wydarzenia, które zrobiło na mnie wrażenie. Ale Call of Duty to nie tylko kampania singlowa, to też multiplayer, dla którego markę się przecież kupuje, a ta nigdy nie zawodziła i tutaj też nie zawodzi. Choć nie jestem multiplayerowym wymiataczem, postaram się przybliżyć, co oferuje nam Vanguard. Zacznę od trybu zombie, który jest magicznie uzależniający. Tryb zombie w serii rozsiadł się na dobre i w sumie nie ma co się dziwić. Pomysł jest świetny, grywalność wysoka i radocha z tłuczenia kolejnych niemartwych fantastyczna. Tutaj mała niespodzianka
niespodzianka, w trybie zombie mamy też motyw polski. Rozgrywkę zaczynamy na pewnym terenie, który nazwijmy hubem, stąd też prowadzą portale do mini-misji dziejących się w różnych regionach. Misje, trzeba przyznać, zostały zrealizowane całkiem interesująco. W jednej musimy znaleźć specjalny obelisk, który trzeba karmić runami wypadającymi z zombiaków, w innej musimy poruszać się w polu latającego po okolicy specjalnego orba, szaleńczo strzelając w nadciągających ze wszystkich stron zgniłków. Ten tryb najbardziej mi się podobał, wymaga niezłej współpracy i nie pozwala innym graczom ruszyć samotnie gdzieś tam tylko po to, aby dać się idiotycznie zabić. Tutaj wszyscy są razem i walka jest wspólna. Jeśli uważamy się za dostatecznie silnych, możemy uruchomić tryb Exfil, gdzie musimy przez jakiś czas bronić się przed hordami zombie, a następnie uciec przez portal. Fajny motyw, bo możemy zdecydować, czy gramy jeszcze kolejną, coraz trudniejszą rundkę i ryzykujemy porażkę, czy próbujemy uciec i kończymy misję sukcesem. Za kile zbieramy hajsy, za które ulepszamy naszego wojaka, czy to będzie zwiększenie paska życia, czy mocniejsza broń z większym magazynkiem, czy jakieś specjalne moce, które czasami mogą uratować nas od pewnej śmierci. Atakujący zombie też pojawiają się w różnych wersjach. Zwykłe mięso armatnie pada po celnym strzale w przegniły łeb, ale potem pojawiają się zombie wybuchające, czy wyposażone w ciężki karabin maszynowy grubasy, które przyjmują na klatę wagon amunicji. Rozgrywka w zombie jest fantastyczna, choć stronie od grania w multi nie mogłem się oderwać i kolejne godzinki leciały tak, że nawet nie wiedziałem kiedy. Obok zombie mamy klasyczny tryb multiplayer. Fajnie, bo dodano wiele trybów i również spędziłem miło kilkanaście godzin testując poszczególne wariacje. Powrócił stary dobry Team Deathmatch, w którym całkiem nieźle się gra, bo respawny są błyskawiczne, choć czasami stawiało mnie kilka kroków od przeciwnika, który doskonale to wykorzystywał. Rozgrywka jest szybka, emocjonująca, a mapy dobrze przemyślane, więc czego chcieć więcej. Dalej mamy Domination, czyli przejmowanie posterunków. Też grało mi się bardzo dobrze. Flagi ustawione są w miejscach, gdzie można zginąć od kuli lecącej z każdej strony. W mojej opinii tryb na pewno lepszy niż Team Deathmatch, często wymagający w miarę skoordynowanych działań, aby odnieść jakiś sukces. Patrol to zdecydowanie mój ulubiony tryb. Po lokacji porusza się okrąg. Trzeba pozostawać w jego obrębie, aby zaczęło zliczać nam punkty. Okrąg jest niewielki, więc trzeba cały czas się z nim poruszać i mieć oczy dookoła głowy. Czasami dobrze rzucony granat może załatwić 5-6 wojaków będących w kole. Świetna rzecz, choć niestety gdy ja grałem, chyba niewiele osób ogarniało, o co chodzi, bo zamiast bronić okręgu latali jak debile, robiąc sobie z tego deathmatch. Niestety taka taktyka prowadzi do szybkiej porażki, bo nawet jeden wrogi gracz, który jednak w tym okręgu pozostanie, może wygrać grę za całą drużynę. Niemniej Patrol to mocna i fajna rzecz, w którym trup ściele się gęsto, adrenalina wyskakuje poza skalę, szczególnie jak siedzisz sam w kole i wiesz, że śmierć czyha za rogiem, tylko nie wiesz, kiedy cię dopadnie. Naprawdę świetna sprawa. Pozostałe tryby, Champion Hill, gdzie dostajemy losowo dobraną osobę i gramy deathmatche w 2- lub 3-osobowych oddziałach, średnio mi przypasowały i nie grałem w nie za dużo. Oczywiście pozostała tona uzbrojenia do odblokowywania. W sekcji rusznikarz możemy dopakować nasz ulubiony karabin o odblokowane elementy zwiększające zasięg czy obrażenia, ale i kosmetykę w postaci kamuflażu czy nalepek. O ile modyfikacja broni spoko, o tyle nalepki i pierdoły mnie zupełnie nie obchodziły i tylko to zerknąłem, aby zobaczyć, o co chodzi. Jeśli chodzi o oprawę, mam mocno mieszane uczucia. Grałem na PlayStation 5, ale z jakiegoś powodu twórcy ustawili masakrycznie niską odległość renderowania. Powoduje to, że obserwowane twarze innych wojaków czy NPC-ów to radość sama w sobie. Wyglądają, jakby im twarze stopiły się podczas eksplozji nuklearnej. Nie wiem, czemu tak to wyszło, ale był to bardzo słaby pomysł i możliwe, że w kolejnych patchach zostanie to naprawione. Sporadyczne glitche też się zdarzały. Moim ulubionym był myśliciel filozof w czołgu, który podczas ciężkiego strzału lubi sobie podumać nad sensem życia. I przyznam, że jak na grę, która aspiruje do najlepszej strzelanki, to mocno słabo to wygląda. Gra oczywiście śmiga w 4K i 60 ramkach na sekundę, loadingi są błyskawiczne na PS5,
5 i tutaj nie mam się do czego przyczepić. Okazjonalnie również rozłączało mnie podczas grania w multi i zostawałem często sam naprzeciw chmary atakujących zombie, co niestety, gdy idzie dobrze i jestem już na mocno zaawansowanym poziomie, powoduje, że krew człowieka zalewa z rozpaczy i bezsilności. Wspomnę jeszcze o cutscenkach, bo te są na bardzo wysokim poziomie i chętnie obejrzałbym w takiej formie jakiś film wojenny, bo widzę tutaj spory potencjał. Szkoda, że gra nie wygląda jak na cutscenkach, bo widać sporą różnicę, gdy film się kończy i rozpoczyna rozgrywka. Gra też jest w pełni spolszczona i Jezusie miłosierny. Głos Artura, który brzmi jak głos typowego Seby Dresika, który przesiaduje pod żabką i chętnie zaopiekuje się twoim smartfonem, powoduje, że więdną uszy. Szybko przestawiłem na oryginalną ścieżkę, bo tego się po prostu nie dało słuchać. Ruszamy do tamtej bazy morskiej. Na miejscu trzeba będzie zabezpieczyć cel. Podsumowując, Call of Duty Vanguard jest mocno nierówny. Widać, że Sledgehammer to nie Treyarch czy Infinity Ward. Brakuje im bardzo dużo. Samo to, że nie potrafią wymyśleć nic specjalnie nowego, tylko posługują się pomysłami eksploatowanymi przez kolegów, o czym świadczy. Niestety fabularnie to jeden ze słabszych kodów od dawna. Nadrabia niezłym multiplayerem i fantastycznym trybem zombie. Nie testowałem natomiast lubianego Warzone, bo nowa mapa pojawi się dopiero w grudniu. Ale myślę, że jest na co czekać, bo poprzednio tryb był świetny, dawał radę i nie widzę powodu, dlaczego tym razem by miało być inaczej. Tak czy tak, jeśli lubisz koda, i tak go kupisz, ale pewnie nie z powodu, dla którego ja kupuję Call of Duty. I po sprawdzeniu średnio ciekawego singla, rzucisz się w wir zabawy multi i zapomnisz o wszystkich niedociągnięciach. I dobrze, bo kod pod kątem multi nadal jest genialnie opracowany i można się zatracić w nim na dziesiątki, jeśli nie setki godzin. Niemniej widać, że gra nie ma startu do zeszłorocznego Cold War czy jeszcze wcześniejszego genialnego Modern Warfare. Myślę, że to czas, aby zostawić II wojnę światową w spokoju, albo wziąć się za te mniej znane konflikty i bitwy i dać tym Amerykanom odetchnąć, bo pomysł fabuły z Vanguarda dobitnie pokazuje, że nic z tego już nie da się ciekawego wycisnąć.